Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was dzisiaj z przepięknej, cudownej scenerii Tatr Podhala, bo właśnie tutaj się dzisiaj znajduję. Znajduję się w miejscowości Rzepiska, w osadzie, którą mamy przyjemność tutaj współtworzyć. Budujemy tutaj domy, mezanin Smart, z przepięknym widokiem, jaki widzicie za moimi plecami, na wysokie Tatry. Słuchajcie, wybudowaliśmy już w Polsce ponad 100 domów, ale ta miejscówka, myślę, że to jest top 3 wszystkich miejscówek, w których w ogóle mieliśmy przyjemność budować. Widok po prostu zapiera dech w piersiach i tak jak mówię, jestem na antresoli i to jest widok właśnie z antresoli. No czy może być coś piękniejszego? Zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, pokażę Wam, jak taka osada powstaje, co tutaj będzie i jak to będzie wyglądało. No bo Wy, jak jedziecie gdzieś na wczasy czy na urlop, no to widzicie już gotowe domy, gotowe osady na wynajem. Ale jak to wyglądało, kiedy to było budowane i z czym się trzeba zmierzyć, no to właśnie w tym dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować. Także nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Tak jak powiedziałem na wstępie, jestem na antresoli. Chciałbym tutaj zacząć od tego przepięknego widoku, jaki mamy właśnie z tej antresoli na wysokie Tatry. Tu są jeszcze polskie Tatry, tam już są słowackie. Słońce mamy, wschód mamy tutaj z tej strony, więc no teraz ładnie słonko nam oświetla. Przepiękny widok, widać te Tatry. No i mam nadzieję, że tutaj jak skończymy tą budowę, no to będziecie przyjeżdżać, odwiedzać tą osadę. Osada nazywa się Dotyk Tatr. No i słuchajcie, ta nazwa jak najbardziej tutaj pasuje. Zacząłem nietypowo, bo zacząłem od antresoli, bo po prostu chciałem Wam pokazać no, ten widok, który się tutaj z tej antresoli właśnie rozpościera na te Tatry i myślę, że to jest bardzo po prostu ładne i od takiej pięknej części chciałem dzisiaj zacząć. Bo dzisiejszy odcinek to jest odcinek roboczy, więc słuchajcie, nie spodziewajcie się tutaj przepięknych, cudownych, wykończonych, wymalowanych domów. Tutaj są domy w trakcie budowy, działka jest w trakcie budowy, trwają prace ziemne. Zaraz Wam to wszystko pokażę i pokrótce omówię. Jestem na antresoli, gdzie jest wysoka ściana kolankowa. Zobaczcie, około 1,13 m ma ta ściana, więc jest naprawdę wysoka. Pokażę Wam. Obrócę kamerę, zobaczcie, 1,80 m i w zasadzie stoję tutaj przy tej ścianie i ręką mogę sobie spokojnie tutaj operować, więc jest bardzo dużo po prostu miejsca na antresoli. O to chodziło w tym eksperymencie. Taki widoczek z tyłu, tu jakaś krówka sobie odpoczywa. Tam na wzgórzu jest taki piękny biały domek. Nie wiem, czy go będziecie widzieć w kamerze, czy oko kamery tak to odda, ale naprawdę na samej górze taki piękny dom. Antresola około 20 m². Będzie tutaj zapewne dwuosobowe łóżko, szafeczki, tutaj może jakieś dodatkowe szafki, skrytki. Dom jest w stanie surowym, zamkniętym, czyli z zewnątrz jest gotowy, a w środku jest wszystko do wykonania. Tutaj jest już zrobiona jednostka klimatyzacji. My jej nie wykonywaliśmy, to inwestor we własnym zakresie wykonywał tą jednostkę klimatyzacji. My wieszamy tą jednostkę wewnętrzną już po tym, jak budynek jest wykończony pod klucz, ale tutaj inwestor, tudzież firma, która zakładała tą klimatyzację, no, zabezpieczyła to folią i po prostu jest zabezpieczone. My budowaliśmy domy do stanu surowego, zamkniętego, czyli w tym przypadku inwestor zamówił u nas stan surowy zamknięty, z zewnątrz domy wykonane, a w środku własnym sumptem wykonuje dodatkowe prace, czyli tutaj będzie wkładał wełnę, zamykał to płytami, elektryka, hydraulika to będzie po prostu po stronie inwestora. U nas jest taka możliwość, właśnie dzięki konfiguratorowi możecie sobie wybrać to, jaki zakres Was interesuje, no i po prostu, jeżeli możecie pracę jakieś wykonać we własnym zakresie, no to po prostu je wykonujecie i my tego wówczas nie liczymy. To, co na stronie, to w umowie. Słuchajcie, zejdę na dół, pokażę Wam rozplanowanie pomieszczeń tutaj na dole, jak to będzie wyglądało w tym domu, a w tej osadzie są dwa, słuchajcie, domy. Jesteśmy w pierwszym. Także nie przedłużajmy, chodźmy na dół, pokażę Wam rozplanowanie pomieszczeń na dole. I jesteśmy na dole, zszedłem z tej drabiny. Tutaj właśnie z antresoli. Jest to typowy projekt mezanin Smart o powierzchni zabudowy 35 m², w których znajduje się łazienka, tutaj dodatkowa dolna sypialnia,
Mamy tutaj okna. To okno klient zamówił, żeby było otwieralne i uchylne. Natomiast na tym oknie chciał, żeby było fiksem. Tak też zrobiliśmy. No i jeżeli mamy dom w stanie surowym, no to możemy uzyskać taką supermoc. To też jest fajne. Supermoc polega na tym, że mamy możliwość przechodzenia przez ściany. Tutaj będzie ściana, tutaj będzie aneks kuchenny. Tutaj widać, jak poprowadzone są te kable od tej jednostki klimatyzacji. No i mamy okna w tym systemie odstawno-przesuwnym. To działa właśnie w ten sposób. Sobie otwieramy i na boczki możemy sobie te okna rozchylić. Także fajne rozwiązanie, które nie zajmuje dużo miejsca, jeżeli chodzi o po prostu zabieranie tego miejsca w środku, no bo tutaj musimy wykorzystać każdy centymetr. Zobaczcie to, jak jest strop, jak wykonujemy. Jest tutaj ta pustka, ją uzupełniamy wełną, tak żeby ten strop też był wygłuszony. Tutaj, tak jak wspomniałem na początku, inwestor będzie to wykonywał we własnym zakresie. Chodźmy na zewnątrz, zobaczymy sobie, jak ten dom wygląda na zewnątrz i pokażę Wam, jakie prace teraz są na działce wykonywane, na jakie prace trzeba zwrócić uwagę właśnie przy budowie osady i to również w takim wymagającym terenie, no bo jesteśmy bardzo wysoko w górach. Zobaczcie, jakie piękne Tatry, jakie piękne tutaj są widoki w tej osadzie. No a tutaj są, słuchajcie, nasze dzieła. 2 mezanin smarty, elewacja ze świerku skandynawskiego, pokryte blachą narąbek, no i te duże frontowe przeszklenia powodują to, że naprawdę te domy się tutaj pięknie prezentują. Zrobiłem też kilka ujęć z drona i na koniec tego odcinka wstawię Wam ujęcia z drona, jak to wygląda. A tutaj projekt również mezanin smart z modyfikacjami inwestora, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ten dom jest lustrzanym odbiciem wersji, która jest na stronie internetowej, a klientom zależało na tym, żeby po prostu goście do jednego domu wchodzili od tej strony, a do drugiego domu od tej strony, no żeby można było zachować maksymalny poziom takiego, nazwijmy to, odseparowania. Te domy też zauważcie, że stoją tak, nie są w jednej linii, tylko są tak poprzesuwane, że ten jest bliżej, ten jest dalej. Tutaj będą tarasy, właśnie są wylewane tutaj przez panów słupy pod tarasy, są wykonywane takie prace ziemne, widzicie, tutaj będą stawiane takie murki oporowe, no bo tak jak wspomniałem, jesteśmy w górach, zaraz Wam pokażę, zobaczcie, tam działka się ciągnie aż tam na dół, gdzie te ciężarówki stoją, gdzie ten traktor, więc tutaj jest po prostu duży spadek w tą stronę. I my, jak wykonywaliśmy fundamenty, było to naprawdę duże wyzwanie, żeby te fundamenty tutaj właśnie wykonać. Mnóstwo kruszywa musiało tutaj przyjechać, no bo właśnie teren był bardzo, ale to bardzo wymagający i nie dość, że w trakcie jakby prac związanych z fundamentem było to wymagające, ale również zobaczcie, że i teraz trzeba te mury oporowe robić. W górach jest to konieczne. To jest przede wszystkim bezpieczeństwo i na takich rzeczach nie można po prostu oszczędzać. I tutaj jest drugi dom mezanin smart, również ma 35 metrów powierzchni zabudowy, 4,6 metra szerokości, 7,5 metra długości, 6 metrów wysokości, również elewacja ze świerku skandynawskiego i pokrycie również blachą narąbek. Z takich rzeczy, które jeszcze chciałbym Wam zwrócić uwagę w terenach górskich, to zaleca się montowanie śniegołapów. To są specjalne śniegołapy, żeby po prostu ten śnieg, no w zimę, kiedy go tutaj dojdzie naprawdę duża ilość, po prostu nam nie zrobił komuś krzywdy, tak? Który będzie na przykład stał tutaj i po prostu, że ta cała bryła na przykład nam się usunie i na kogoś spadnie. Także to też są takie właśnie elementy bezpieczeństwa, które trzeba przewidzieć, zwłaszcza właśnie w terenach górzystych, tam gdzie tego śniegu jest naprawdę dużo. No a gdzie ma padać śnieg, jak nie tutaj, prawda? No dokładnie. Także chodźmy sobie teraz do tego drugiego budynku. Wejdziemy sobie tutaj przez to otwarte wyjście na taras. Tutaj są właśnie, widzicie, wiercone dziury pod słupy i będzie to później zalewane betonem i będzie to wykonywane. No i jesteśmy, słuchajcie, w tym budynku, nazwijmy to pierwszym, ale zobaczcie, jak on jest zmodyfikowany. Tutaj już inwestor, widzę, elektrykę zaczął rozprowadzać. Tu już się troszeczkę więcej dzieje niż w tym pierwszym budynku. Jest również ta jednostka klimatyzacji. Ale to, co pewnie sprawne oko zauważyło, zobaczcie, tu nie ma antresoli,
tylko jest pełne piętro tutaj na górze. Tutaj będą schody, zaraz sobie tą drabinkę przestawię i zaproszę Was na górę. Ale może co, od początku. Wchodzimy do domu, tu mamy skrzynkę elektryczną, tak zaplanował inwestor. Tutaj będzie łazienka i tutaj na dole, słuchajcie, nie ma tej dodatkowej dolnej sypialni. Tutaj jest po prostu duża przestrzeń z aneksem kuchennym, który będzie właśnie w tym miejscu. Czyli tutaj mamy cały po prostu dół, parter do wykorzystania, a na górze, tam gdzie Was za sekundkę zaproszę, będziemy mieli 2 pokoje, garderobę lub łazienkę. Zaraz tam pójdziemy na górę i Wam pokażę. I jestem na górze, słuchajcie, wszedłem po drabinie. No i tak, po wejściu na górę, tutaj naprzeciwko może być ubikacja, w zależności jak zadecyduje inwestor, lub może być takie pomieszczenie na przykład na ta szafa, tak, żeby zostawić tutaj walizki, ubrania. Tutaj mamy jedną sypialnię. Ta sypialnia będzie miała w okolicach 18 metrów kwadratowych. Biorąc pod uwagę, że antresola ma 20 tych metrów kwadratowych i kończy się w normalnym projekcie w tym miejscu mniej więcej, no to tutaj właśnie kilkanaście metrów kwadratowych sypialni jest. Mamy tutaj to okno, trójkąt i 2 kwadraty i oczywiście te kwadraty się otwierają i również są uchylne. Ta krówka dalej sobie tam siedzi. Myślę, że cały dzień będzie tutaj siedziała. No i widzicie z takich technikali właśnie jak obecnie inwestor kładzie tutaj elektrykę. Elektryka jest w peszlach, ale przejdźmy sobie do tego pokoju, o który będą losowania lub gra w kamień, papier, nożyce, bo podejrzewam, że tutaj po prostu no, będzie losowanie albo zamienianie się w trakcie turnusów, kto w tym pokoju ma spać, no bo słuchajcie, z tego pokoju jest taki widok. Ja tylko powiem wow, no naprawdę top 3 miejsc, w których budowaliśmy. Budowaliśmy na Mazurach, w górach stołowych, górach Sołwich, tutaj teraz w Tatrach budujemy, nad morzem, no po całej Polsce. Naprawdę widok tutaj robi wrażenie i ta osada dotyk Tatr, nazwa jak najbardziej tutaj pasuje. Ta sypialnia jest trochę mniejsza, około 10 metrów kwadratowych, ale spokojnie 2 osoby mogą tutaj spać i zwróćcie uwagę, że tutaj okna są z klameczkami i te okna są w wersji uchylnej, więc dodatkowo powietrze możemy sobie tutaj wpuścić i poczułem właśnie teraz powiew powietrza. Musicie mi wierzyć na słowo, ale tak dokładnie właśnie było. Wysokość ściany kolankowej dokładnie taka sama jak w poprzednim budynku, czyli jest naprawdę tutaj wysoko, dużo miejsca, spokojnie nawet i 2-metrowa osoba nie będzie się tutaj czuła klaustrofobicznie. To co, zejdę na dół i pokażę Wam jeszcze, jakie prace tutaj inwestor planuje wykonywać. Tutaj docelowo będzie jeszcze więcej domków. Tutaj jest wjazd na tą osadę. I z głównej drogi tam jest kościół w Rzepiskach przy kościele, więc jeżeli będziecie chcieli tu trafić, nastawiajcie w nawigacji kościół w Rzepiskach i tam jest z drogi betonowej i pod górkę podjeżdżamy sobie tutaj. Myślę, że jak będziecie tutaj przyjeżdżali zimą, to warto mieć ze sobą łańcuchy, ale to zaraz Wam pokażę dlaczego. Wyszedłem już z tego budynku, możecie zobaczyć też, że te budynki delikatnie też różnią się od siebie. No bo tak, w tym budynku, w tym drugim, w którym byłem, tutaj mamy łazienkę, nie ma dodatkowego pokoju, będzie tutaj aneks kuchenny i zobaczcie, że to okno tutaj jest fiksem, a tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię, tutaj łazienkę, domy są w lustrzanym odbiciu i na górze, zarówno w tym domu, jak i w tym, mamy to okno, 2 kwadraty i trójkąt. Tu pod słońce może tak gorzej widać, ale chciałbym Wam pokazać, no co dalej tutaj na działce się dzieje. Nadmienię, że inwestor tutaj działa lokalnie, więc po prostu bardzo dużo prac wykonuje we własnym zakresie. To, co my wykonaliśmy tutaj dla inwestora, to tak jak Wam powiedziałem, 2 domy w stanie surowym, zamkniętym, czyli to, co widzicie z zewnątrz, to wykonywaliśmy my. Elewacja ze świerku skandynawskiego, blacha na rąbek, tak jak Wam wcześniej już mówiłem, duże, wielkie frontowe przeszklenia, to jest nasze dzieło. Natomiast z takich prac, które trzeba wykonać i trzeba się z tym liczyć w terenach górzystych, to właśnie to, z czym teraz się mierzy inwestor, czyli dużo prac ziemnych, robienie murów oporowych. Zobaczcie, jaki tu jest spadek. Naprawdę jest bardzo duży spadek.
Działka jest w formie takiej L-ki, czyli domy będą stały tutaj, gdzie ja teraz stoję. Być może jeszcze jeden tam za moim samochodem, ale tutaj zaplanowany jest przez inwestora parking i samochodami będzie się wjeżdżało tutaj, będzie się stawało samochodami, no i tutaj trzeba będzie do domków kawałeczek podejść, ale to dla zdrowotności myślę, że każdemu wyjdzie na dobre po prostu, bo powietrze tutaj jest krystalicznie po prostu czyste. A tam widać ten biały domek, magiczny biały domek, który jest na samej górze. Ja Wam powiem, że tutaj ze wspólnikiem inwestora pojechaliśmy tam terenówką na górę. Bardzo ładny dom, wyróżniający się taką białą elewacją, naprawdę go bardzo z daleka widać. A tutaj na tej górze być może kiedyś coś powstanie. Widzę, że już tam ktoś się zaczął budować, właśnie też ze szkieletówką. Też będzie miał przepiękny widok na te góry. Widzicie, dzieje się tutaj, jeździ mnóstwo sprzętu, wożą panowie kruszywo, wożą beton i aktywnie działają. Zapytałem się tego pana, czy jakąś kontuzję miał, bo w kołnierzu jeździł. Mówi, że nie miał kontuzji, ale tak telepie na tym sprzęcie, na którym jeździ, że mu wygodniej po prostu w tym jeździć. Także taka ciekawostka. Zobaczcie, jaką piękną bramę zrobił inwestor w takich regionalnych wzorach. Brama automatyczna, suwana. Tutaj już też jest zrobiona furtka. Naprawdę mnóstwo pracy tutaj inwestor w to wkłada, wysiłku, pieniędzy. Naprawdę chapeau bas, inwestuje w takim miejscu, ale myślę, że to mu się na pewno opłaci w perspektywie już finalnego po prostu oddania tej inwestycji. To jeszcze potrwa, myślę, że biorąc pod uwagę wykończenie domów, prace ogrodowe, myślę, że na majówkę, myślę, że do tych Tatr już może startować. A słuchajcie, dlaczego ja mówiłem Wam o tych łańcuchach? No słuchajcie, mówiłem o tych łańcuchach dlatego, że zobaczcie, tutaj jest, musicie podjechać samochodem tu pod górkę. No i tak jak jest lato, tutaj inwestor zadbał o kamień i latem, wiosną, jesienią spoko, nie ma problemu. Ale w zimę moim zdaniem łańcuchy tutaj będziecie musieli mieć, więc warto, to powiem Wam z własnego doświadczenia, przed wyjazdem w góry, kiedy nie zakładaliście jeszcze nigdy łańcuchów, potrenować. Czyli po prostu pod blokiem, czy u siebie pod domem założyć takie łańcuchy, zdjąć, założyć, zdjąć, założyć, zdjąć, żeby się po prostu nauczyć, żeby mieć wprawę. Dlaczego to mówię? Nie dlatego, że jestem taki turbo mądry i wszystko w życiu przewiduję. Byłem w Soblówce w zimę, kupiłem łańcuchy, w cały sprzęt się potrzebny wyposażyłem, dojechałem na miejsce, żeby właśnie pod taką górę podjechać. Zadowolony, godzina 20, wychodzę z samochodu, otwieram bagażnik, wyjmuję nowiutkie, tego samego dnia kupione w sklepie łańcuchy, patrzę na instrukcję, nic trudnego, zaczynam się za to zabierać, jest minus 10 stopni, ręce mi kostnieją, palce i nie mogę tych łańcuchów po prostu założyć. Myślę sobie, czy ja czegoś nie ogarniam, czy o co tu chodzi w ogóle, dlaczego ja męczyłem się z tymi łańcuchami z pół godziny. Zatrzymał się lokalny facet, zapytał się, czy mi pomóc. Ja mówię, nie chcę panu robić kłopotów, no ale szczerze to pół godziny się męczę z tym jednym kołem. Facet się wysiadł z samochodu, klęknął przy tym kole, 5 sekund mu to zajęło, z jednej strony, z drugiej strony założył łańcuchy, pojechałem na górę, nie ma problemu. Także naprawdę potrenujcie. Teraz już jestem mądrzejszy, ja sobie potrenowałem, ale żebyście nie byli tam pod kościołem po prostu zaskoczeni, bo tu może lokalca akurat nie być takiego, który Wam w danej chwili będzie przejeżdżał i pomagał. Tak wygląda, teraz widać jeden dom, ale są tutaj dwa domy. Tak to wygląda, słuchajcie, za moimi plecami Tatry, Rzepiska, okolice Zakopanego. Ja Wam serdecznie polecam. Widzę, że nawet jakiś, słuchajcie, nie wiem, czy to widać, helikopter tam lata, jakiś taki widokowy, więc można też takie tutaj atrakcje w okolicy mieć. Przepiękna okolica, przepiękny widok, jest co robić. Serdecznie Wam polecam do tych Tatr. Na pewno przyjadę tu z kamerą, jak już wszystko będzie gotowe, a dzisiejszy odcinek chciałem Wam po prostu pokazać, jak praca jest
w trakcie, jak praca jest wykonywana. I też chciałem Wam po prostu powiedzieć o tym, że stan surowy zamknięty też wykonujemy, jeżeli taka jest Wasza potrzeba, jeżeli macie te możliwości, że możecie sami część prac wykonać, nie ma problemu. Od tego właśnie jest konfigurator, żeby sobie tam wybierać ten zakres, jaki Was po prostu interesuje. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Nie uciekajcie, bo na koniec obiecałem Wam zdjęcia i filmiki z drona, z okolicy, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, jeżeli uważacie, że treści, które przedstawiam, są interesujące. No i budujcie domy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.